Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was, moi kochani, serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj skupimy się na namalowaniu pejzażu, ale pejzażu z postacią razem z elementami architektury, wody, nieba, drzew i całej masy jeszcze kwiatów. Także mamy mnóstwo elementów skupionych w jednym obrazie. Format pracy to 50 na 60 cm. Malujemy dzisiaj farbami akrylowymi, więc potrzebne nam będą zarówno pędzle nylonowe, szczecinowe, kałanki cienkie, precyzyjne. O tym wszystkim będę mówiła w trakcie malowania i oczywiście szpachelki. Jednak dzisiejsza praca będzie skupiała się na dwóch głównych technikach. Przede wszystkim będziemy sobie mówić dzisiaj dużo na temat techniki laserunkowej, ale również na temat przecierek i grubych faktur. To wszystko w jednej pracy, która musi być, kochani, podzielona na dwie części, ponieważ będziemy naprawdę długo ją malować. Zapraszam Was więc serdecznie, pędzle w dłoń i bierzemy się do pracy. Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy pracować sobie nad wiejskim pejzażem, gdzie pojawi się zarówno krajobraz, troszeczkę zabudowania, oczywiście drzewa, rzeka, ale również na pierwszym planie postać dziewczyny, która będzie tak konwencjonalnie pasowała nam oczywiście do całego pejzażu. Na początku rozrysowałam sobie delikatnie cały rysunek ołóweczkiem, tak żeby wiedzieć mniej więcej, co się na obrazku pojawi. Także mamy po lewej stronie, w głównym tutaj punkcie z przodu właśnie dziewczynę, która opiera się delikatnie o pomost i patrzy w stronę rzeki i wsi. Krajobraz oczywiście, linia horyzontu nieco wyżej niż połowa płótna, a płótno tym razem ma format 50 na 60 cm. Zaczniemy sobie najpierw od rysunku węglem, ponieważ w bardzo prosty sposób i dosyć szybki, dynamiczny można pokazać dużo od razu ciekawego światło cienia, zaznaczyć to, co jest najważniejsze. Następnie tą pracę zabezpieczymy lakierem do włosów, wysuszymy i będziemy dzisiaj pracować farbami akrylowymi. Zabieramy się więc do pracy.
popracuję sobie troszeczkę tym węglem drzewnym w pałeczce. On nam daje tutaj takie większe możliwości światłocienia, znacznie jest silniejszy, mocniejszy i też bardzo ładnie, tak szybciutko wprowadza takie bardzo głębokie tony. Spróbujemy sobie całą postać od razu właśnie wyznaczyć pod kątem również światłocienia. Twarz jest leciutko zwrócona, tak jakby tyłem, widać tylko dosłownie fragment, zarysowanie tutaj samej części twarzowej, poparcie gdzieś fragmencik ucha, natomiast tutaj pojawi nam się tak naprawdę jakiś warkocz, fryzura z tyłu, włosy długie. No i ubranie, które musi być w odpowiedni sposób również pomarszczone. Ma taką charakterystyczną tutaj, typową właśnie gdzieś białą bluzeczkę. No i oczywiście spódniczkę, fartuszek, takie ubranie dziewczyny prostej gdzieś właśnie z jakiejś wsi. To taka dawna, powiedzmy sobie, gdzieś polska wieś. Będzie tutaj takim punktem centralnym oczywiście całego obrazu, więc musi być mocno kontrastująca, no ale musi się również doskonale nam wtapiać w całe tutaj otoczenie pejzażu. Tutaj zrobimy sobie taki postawiony ze słupków mostek, fragment w zasadzie takiego płotu, który tutaj opiera się gdzieś zupełnie z boku. Zobaczcie, jest to taka ochrona przed tym, żeby gdzieś nie wpaść do wody, tędy będzie sobie szła właśnie taka ścieżka, takie wiejskie mostki, często właśnie to były tylko podpory, gdzie szła po prostu gdzieś tam groblą ścieżka, taka zupełnie naturalna, z piachu, otoczona jakąś roślinnością. Tutaj pojawi nam się oczywiście sporo cienia w tym miejscu, możemy go od razu sobie tutaj powyznaczać. No i wyznaczymy sobie od razu źródło światła, cienia. Mamy sporo takiej roślinności, na pewno dużo będzie zarówno kwiatów, jak i różnego rodzaju traw, które mogą właśnie gdzieś przy wodzie typowo sobie rosnąć. Dobrze, popatrzcie, mamy już sobie zasugerowany w zasadzie taki pierwszy plan, co tutaj się będzie działo. Natomiast co będzie dalej? Koryto rzeki, które musi być narysowany w taki sposób bardzo poprawny, oczywiście od strony czysto takiej, popatrzcie, perspektywicznej, czyli to, co jest daleko, oczywiście będzie znacznie węższe, mniejsze, natomiast im bliżej nas to koryto będzie coraz większe, coraz szersze i ona będzie sobie schodziła aż tutaj do samego w zasadzie prawego narożnika. Tutaj pojawi się sporo cienia, jakichś pałek, roślinności takiej typowo gdzieś tam przy wodzie, sporo zieleni. Ubranie dziewczyny wskazuje na typowe lato i tak też będzie.
więc sporo zieleni, sporo żółci. Tutaj pojawią nam się drzewa, całkiem spore. To będzie taki drugi plan. I on na początku będzie oczywiście pomalowany na jakiś ciemny kolor, następnie będziemy na tym ciemnym kolorze wychodzić w coraz jaśniejszą kolorystykę. No i tak, taka najważniejsza linia horyzontu, tak jak już mówiłam, chciałabym, żeby przebiegała, no tak powiedzmy w 1/3 wysokości naszego playtramu. Gdzieś tam na linii horyzontu pojawią się jeszcze nam drzewa. Potem przetniemy to, zrobimy taką strefę pól. No i gdzieś powiedzmy tutaj na tym poziomie zrobimy sobie jeszcze jakieś wiejskie zabudowania. Już tutaj sugeruję, popatrzcie, właśnie stawiam domy. Dobrze, myślę, moi kochani, że ten etap mamy za sobą. Mamy już wszystko dobrze rozplanowane na obrazie, rozrysowane. Teraz należy szybciutko zabezpieczyć ten nasz pomocniczy rysunek. Zabezpieczymy go spsiukując dosyć dokładnie po prostu lakierem do włosów bądź fiksatywą i oczywiście musimy wysuszyć tak, żeby już nic nam się absolutnie nie rozmazywało. I przystąpimy za chwilę do pracy malarskiej. Obraz został już zalakierowany, czyli zabezpieczony przez rozmazem i wysuszony. Teraz będziemy pracować sobie nad niebem i na tym poziomie tutaj skupimy się tak, aby już później nie musieć do tego wracać. W związku z tym proponuję troszeczkę nawilżyć to płótno. Pracujemy oczywiście wodą, ponieważ używamy farb akrylowych, do których potrzebna jest woda jako medium. Po nawilżeniu będę wprowadzać najpierw biały kolor. Tym samym pędzlem, popatrzcie, taki płaski, nylonowy, wprowadzimy samą biel. Biel będzie takim po pierwsze dobrym gruntem do tego, żeby móc za chwilę pracować innymi kolorami, a po drugie da nam tutaj od razu taką opcję wprowadzania kolorów pastelowych, czyli takich bardzo jasnych. Czyli wszystkie inne kolory, jakie położymy, one już będą troszeczkę łączyć się wtedy z tą bielą i będą takie delikatniejsze. Dobrze, kochani, teraz sprowadzę sobie odrobinę koloru. Mam tutaj taki błękit, on już jest taki bardzo ładnie, ciekawie przełamany. To znaczy nie jest taki agresywny, ma odrobinę takiego odcienia, obrazek również takiej szarości niebieskiej. I on doskonale zawsze sprawdza się podczas malowania nieba. Ja tutaj delikatnie wchodzę już, popatrzcie, na taką partię, gdzie pojawią mi się drzewa, ponieważ zawsze gdzieś przy końcach, szczególnie gałęzi, to niebo przybija. Warto jest tak więc troszeczkę głębiej tym niebem gdzieś tutaj mimo wszystko wejść. Chcę również, aby pojawiły mi się tutaj białe, piękne chmury, ale oprócz tego wprowadzę sobie jeszcze troszeczkę takiego turkusu, który tak jeszcze rozweseli mi troszeczkę to niebo, no i oczywiście urozmaici również. Możemy jeszcze sobie na przykład odrobinkę wprowadzić takiego mocniejszego, bardziej jeszcze intensywnego błękitu gdzieniegdzie. I to wszystko teraz delikatnie, czystym, jeszcze szerszym pędzlem nylonowym spróbuję delikatnie połączyć. W drugą stronę zmieniam kierunek po to, aby niebo wyglądało bardziej jeszcze naturalnie.
wówczas pojawiają mi się takie bardzo delikatne, subtelne, poparcie rozmycia. Dobrze, teraz chciałabym na tym niebie, które już jest całkiem przyzwoite, stworzyć nieco jaśniejszych jeszcze chmur, tak aby go generalnie jeszcze rozświetlić. Spróbujemy sobie popracować najpierw pędzlami. Jeszcze myślę, że te nylonowe, płaskie będą tutaj odpowiednie. Wprowadzę troszeczkę bieli. Dopóki to tło pod spodem jest jeszcze mokre, zwróćcie uwagę, że pracując dłużej nad daną partią takiego wprowadzenia bieli, ta biel również łączy się cały czas jeszcze z tymi kolorami, więc można sobie tutaj jeszcze doskonale jak gdyby manewrować ten melanż, czyli łagodne przejścia właśnie od bieli do tych błękitów, które naturalnie pojawiają nam się na niebie. Tam, gdzie chcę oczywiście, żeby było jaśniej, wprowadzam sobie więcej tego białego koloru. Jeżeli jakiś włosek z pędzla gdzieś Wam zostanie, warto jest go od razu zdjąć, żeby nie wysechł, bo później będzie problem i może po prostu gdzieś tam nas drażnić. Troszeczkę wody, ponieważ farba, pamiętajcie, akrylowa dosyć szybko schnie i w pewnym momencie już zaczyna nam poparcie zasychać, gdzieś tam to tło pod spodem. Jeżeli chcemy, żeby ono jeszcze dalej ładnie nam pracowało, warto jest szybciutko sobie dołożyć troszeczkę tej wody i jednak nawilżyć jeszcze płótno. Spróbujemy sobie jeszcze delikatnie suchym pędzlem leciuteńko rozetrzeć. Teraz zobaczcie, te chmury zaczynają już się robić takie bardzo puszyste, bardzo takie obłe, subtelne, czyli wszędzie tam, gdzie były jakieś niedociągnięcia, teraz możemy właśnie jeszcze usubtelnić, gdzieś upłynnić jak gdyby niektóre te partie. Jeszcze takim pędzelkiem bardziej poparcie obłym, takim okrągłym. Te pędzelki są no, tyle ciekawe, że one narzucają od razu nam pewien kształt. Te takie prostokątne czy kwadratowe, ostro ścięte, zawsze gdzieś będą pozostawiały taką kwadratową po prostu końcówkę, która nie do wszystkiego nam jest potrzebna. Natomiast tutaj podczas malowania jakichś obłych elementów, właśnie takich jak typowo chmury mają, takie charakterystyczne, zobaczcie, krawędzie okrągłe, takie pędzle bardzo ładnie się zawsze nam sprawdzają. Także zwracajcie również uwagę na to, żeby mieć pędzle o różnych tak naprawdę kształtach. Niektóre mogą być właśnie chociażby tak dookoła ładnie ścięte w formie takiego półokręgu. Jeszcze poprawiam sobie troszeczkę tymi najjaśniejszymi partiami, gdzieś same takie jakby obrzeża tych chmur, one będą wtedy jeszcze tak naturalnie i poparcie wyglądały. No, chmury zazwyczaj są w ciągu dnia zdecydowanie jaśniejsze od góry, natomiast stają się bardziej takie
w kolorze tak naprawdę całej reszty, gdzieś od dołu, one ciemnieją. Zawsze mają więcej tam cienia. Możemy sobie odrobineczkę dodać różu i takiego koloru cielistego. Taka kolorystyka zawsze bardzo ładnie również wprowadza nam takie dodatkowe ciepło do nieba. Wygląda to bardzo naturalnie, a z drugiej strony nie ma takiego ryzyka, że troszeczkę nam się to niebo zazieleni, gdybyśmy chcieli wprowadzić tutaj żółć, ponieważ żółć zawsze reaguje z kolorem niebieskim właśnie w taki sposób, że gdzieś pojawiają nam się odcienie zieleni, natomiast to niekoniecznie jest wskazane podczas malowania nieba. I jeszcze gdzieś odrobinkę, może po tej stronie, dodam takich właśnie troszeczkę cieplejszych odcieni. To niebo tutaj jest dosyć istotnym elementem. Ono będzie również pracować sobie tak naprawdę z wodą, ponieważ pamiętajmy, że rzeka, która tutaj płynie, będzie odbijała te kolory nieba. Także dosyć istotną rolę w tym momencie pełnią zarówno te kolory błękitne, jak i teraz te ciepłe. Jeszcze odrobinkę rozjaśnienia tutaj przy samym dole, już takiego gładszego. Chcemy sprawić, że wrażenie, że to niebo jest takim naprawdę pięknym, letnim niebem. No dobrze, moi kochani, i teraz jak już mamy namalowane niebo w takiej kolorystyce, spróbujmy od razu tą samą kolorystyką przepracować taką pierwszą jakby podstawę, fazę naszej rzeki. I znowu wprowadzę sobie trochę wody jako podkład. Biały kolor, czyli dokładnie, popatrzcie, to samo, co robiliśmy na niebie. Pracujemy tak naprawdę w bardzo podobny sposób. Troszeczkę gdzieś nam podchodzi ten węgiel, ale to nam nie przeszkadza. Pamiętajcie, że zawsze w sytuacji, kiedy czujecie, że coś Wam gdzieś brudzi się albo chcielibyście jakiś jaśniejszy kolor, zawsze możecie w takim momencie podsuszyć pracę i wtedy spokojnie już nakładać kolejne barwy. I błękit. Ten błękit najpierw podstawowy, który nam się pojawił na niebie. I teraz troszeczkę od razu poprzyciemniam. Dodam, kochani, takiego turkusu ciemnego z czernią i tą kolorystyką troszeczkę przyciemnię brzegi. Tutaj będzie takie koryto wgłębione tej rzeki, więc tu muszą się na pewno pojawić jakieś ciemniejsze elementy i w zasadzie my już na tym etapie możemy te takie pierwsze ciemne jakieś ślady powprowadzać.
podobnie jak przy niebie, popatrzcie, raz w jedną stronę, raz w drugą, delikatnie przeciągam pędzel, dzięki temu tworzę sobie takie bardzo delikatne, takie naturalne rozmycia. Mniejszym pędzeleczkiem troszeczkę więcej jeszcze wprowadzę tego turkusu z ciemnym niebieskim, który pojawił mi się taki mocniejszy po tej stronie. Tutaj wprowadzę od razu więcej takiego silniejszego koloru. Troszeczkę go przełamiemy czerwią po tej stronie, ponieważ tu będzie naprawdę sporo tego cienia, o którym już mówiliśmy wcześniej. Tutaj będzie pierwszy plan, więc tak naprawdę ta woda musi być dosyć mocna w kolorze gdzieś w tym miejscu. Teraz jeszcze troszkę bieli samej. Niech gdzieś ona tutaj się nam zaświeci. I niech pojawi się odrobina tego koloru, który pojawił się również na niebie. Dajmy odrobinę odblasku tego ciepła. I teraz, kiedy już mamy to wszystko, czystym zupełnie znowu suchym pędzelkiem bardzo, bardzo delikatnie rozsmażemy te wszystkie kolory. W taki sposób spróbujemy je połączyć ze sobą, żeby zupełnie nie złączyły się w jakiś jeden kolor, ale żeby stanowiły takie delikatne, melanżowe przejścia. I w drugą stronę. Taką delikatną, poparcie siateczkę tworząc, również uda nam się pokazać takie leciutkie, naturalne światła w wodzie. Pamiętajcie, że malując wodę zawsze na koniec musimy przepracować zupełnie poziomo, dlatego że woda właśnie zawsze w ten sposób będzie nam się odbijała. Jeżeli zaczniemy pracować w różnych chaotycznie kierunkach, powstanie nam z całą pewnością nie forma wody, ale jakaś droga. Dobrze. Bardzo ładnie zaczyna nam się robić. Jeszcze gdzieś delikatnie, jeszcze czystym pędzelkiem pokażę od razu tak jakby odbicia roślin, które będą sobie właśnie tutaj gdzieś tam za moment rosły na fragmencie naszego lądu. Robię to teraz, ponieważ w tym momencie farby są jeszcze mokre i znacznie łatwiej wykonywać tego typu właśnie rzeczy na tym etapie. Zobaczcie, takimi delikatnymi po prostu pociągnięciami sprawiam, że te ciemne kolory zaczynają mi po prostu pięknie jakby pojawiać się jako odbicia w wodzie. I jeszcze teraz delikatnie zaburzę to wszystko, ponieważ woda ma swoje światła, które gdzieś zawsze nachodzą delikatnie właśnie na takie odbicia. No dobrze. Myślę, że pierwsza taka strefa na naszą grę została już narzucona. Teraz te pędzle, wszystkie, które zostały zabrudzone, muszą znaleźć się w wodzie. Jeżeli tego nie zrobimy, one naprawdę za kilka minut będą już suche i będzie problem z nimi. Dobrze, kochani, mamy w tym momencie te takie najbardziej niebieskie w obrazie elementy, czyli całe niebo i
wodę, która ma odbicia tej samej kolorystyki. Cofamy się teraz tutaj i spróbujemy wykonać trzeci plan, nakładając sobie w zasadzie na początek pierwszą kolorystykę, która nam się pojawi na samym końcu, absolutnie gdzieś na samym, w kolorze bardzo podobnym do nieba. Chciałabym, żeby pojawił się jakiś taki zarys gdzieś lasu, który jest bardzo, bardzo daleko. Taki las zawsze malujemy na samym końcu w kolorystyce praktycznie identycznej jak niebo, bo tam jest tak daleko pomiędzy tym elementem a naszym wzrokiem, że widzimy to wszystko za daleką, daleką mgłą, która przecież tak naprawdę ma kolor nieba. Dobrze, teraz delikatnie, leciuteńko przetapuję te miejsca, czyli takim, popatrzcie, rozczapieżonym pędzlem po prostu leciutko przepracuję, uderzając delikatnie, tak troszeczkę nierównomiernie, w ten sposób pokażę gdzieś wyłaniające się po prostu na samym horyzoncie czubki drzew. Teraz będzie to bardziej widoczne jako las niż jako na przykład góry. Możemy dodać jeszcze odrobineczkę bieli i tego cielistego koloru, często zwanego fleszem, dlatego że to będzie takie bardzo sugestywne odbicie tych kolorów, które pojawiły nam się ciepłe na niebie. Dodamy też takie urozmaicenie i od razu światłocień. Czyli te partie, te elementy, które są na samej górze, one gdzieś zawsze są rozjaśnione bardziej niż cała reszta. Im niżej, tym po prostu ciemniej. Dobrze, mamy już ten trzeci, bardzo, bardzo daleki plan. Tutaj pojawiają się już po prostu pola, a te pola bardzo daleko muszą też jeszcze być takie lekko przydmione. Czyli tutaj mam taki, popatrzcie, złamany kolor na palecie. To jest taki kolor jakby troszeczkę takiego beżu kawy z mlekiem i do tego koloru dodam sobie odrobinkę fleszu i takiej bardzo jasnej żółci. Teraz ten kolor już będzie taki delikatny, stonowany, ponieważ to jest naprawdę daleko, więc ta kolorystyka nie może być taka intensywna jak na pierwszym planie. Myślę, że ten kolor będzie taki pastelowy, dobrze pasujący właśnie do trzeciego planu, ale jeszcze tak delikatnie przełamany, po prostu taka przełamana słomka nam wyjdzie. I tą barwę właśnie wprowadzę sobie tutaj na samą końcóweczkę. Popracuję jeszcze troszeczkę innym pędzlem. Nałożę go nieco więcej. Teraz dodam do tego koloru odrobinkę jasnej zieleni i leciuteńko przełamię barwę, tworząc jak gdyby gdzieś nowy element pola o nieco innej kolorystyce. Wiecie, że z daleka zawsze na wsi, w lecie widać te pola jako taką mozaikę, jako takie niemalże patchwork poszywany różnymi kolorami, różnymi odcieniami, w zależności od tego, co gdzie rośnie na polu.
To wygląda tak bardzo pięknie, bardzo charakterystycznie, szczególnie dla naszego krajobrazu. Dlatego warto jest o tym właśnie pamiętać, malując z daleka gdzieś taki typowo wiejski pejzaż. Dodajmy tutaj troszeczkę więcej żółci z ochrą. Mamy już bliżej nas, więc te kolory mogą być nieco również mocniejsze. Dobrze, przejdźmy sobie tutaj do tych elementów teraz zabudowań. Jakiś mały kolanek, czyli taki cienki, precyzyjny pędzelek, sporo wody, troszkę czarnej, troszkę ciemnej, brązowej farby. Rozrobimy sobie tutaj taką rzadką naprawdę farbę w takiej konsystencji tuszu. Obtaczamy pędzelek, żeby nie było zbyt dużo farby na nim i dopiero w ten sposób, takim jakby tuszem delikatnie spróbujemy sobie zaznaczyć jeszcze raz kontury domów, które już wcześniej usadowiłam tutaj, rysując je wcześniej właśnie węglem. Oczywiście, żeby się zgadzały tutaj pod kątem perspektywy, tu możemy sobie zrobić takie okienko, wyjście trójkątne z dachu, komin. Drugi dom, tak żeby te zabudowania pojawiły się razem. No i zasugerujemy od razu tutaj jakąś roślinność, czyli możemy sobie po prostu na razie wyznaczyć takimi ciemnymi kolorami jakiś pierwszy podkład, to co będzie się działo tutaj. Zobaczcie, troszeczkę ciemnej zieleni, odrobina czerni, to już takie głębokie od razu kolory, które sugerują, że z tyłu mamy drzewa wokół zabudowań. Tutaj damy jedno takie wysokie, duże drzewo. Z przodu też odrobinę może się dziać ciekawych tutaj rzeczy. I dochodzimy tutaj do buzi dziewczyny. Musimy już dokładnie zaznaczyć tak naprawdę tym kolorem do miejsca samego konturu twarzy. Podczas malowania tego typu pracy, gdzie jest dużo skomplikowanych różnych elementów, gdzie są postaci, w zasadzie łatwiej jest pracować poszczególnymi jak gdyby partiami, elementami, niż malować całościowo, to znaczy najpierw od razu, tak jak to ma z reguły miejsce przy pejzażu, czyli pierwszy podkład całego tła, a następnie jakieś tam poszczególne elementy, do których dochodzimy. Tutaj malujemy tak bardziej figuratywnie, czyli poszczególne tak naprawdę partie oddzielnie są malowane. Tak z reguły się maluje tego typu prace w malarstwie olejnym, ale w akrylu również polecam, bo jest to taka łatwiejsza dla wszystkich forma. Dobrze, gdzieś tutaj na tych naszych polach również mogą pojawić się takie partie, zobaczcie, zieleni, jakieś pojedyncze drzewka. To też jest takie dosyć charakterystyczne dla polskiej wsi, że pomiędzy polami gdzieś przy ścieżkach pojawiają się nawet takie pojedyncze gdzieś
charakterystyczne drzewka. No dobrze, to teraz dalsza część domków, czyli robimy sobie dachy, troszeczkę brązów, burnt sien, to jest taka ciemna, palona siena, ciemny brąz, tak zwany często amber, i wprowadzamy sobie taką pierwszą już kolorystykę pod dachy. Rozjaśniamy sobie troszeczkę, proponuję ochrę połączyć, bo ona tutaj bardzo dobrze zawsze współpracuje sobie z tymi odcieniami brązów. Tutaj jaśniutko zrobimy takie podbielane te chaty dołem. Dobrze, wprowadzimy sobie teraz małą szpachelkę i spróbujemy jeszcze troszeczkę przepracować szpachelką te domki. Szpachelka od razu w taki bardzo ładny sposób potrafi również pokazać pewną strukturę, a nawet elementy architektury. Domki są naprawdę bardzo maleńkie, ale możemy tutaj troszeczkę popracować nad nimi, pokazać na przykład właśnie, że skonstruowane są gdzieś tam z drewna. Tutaj musi znaleźć się sporo cienia. I tutaj damy troszeczkę jeszcze więcej białych tych elementów.
Samą końcówką szpachelki możemy tutaj pokazać okienka, wgłębienia, gdzieś drzwi. Krawędź szpachelki pokazuje nam bardzo dużo takich bardzo subtelnych niuansów, które trudno by nawet kałamkiem było zrobić już na tym etapie. Dobrze, skupmy się chwilę na roślinności. Tym pędzeleczkiem takim delikatnym, rozczapiżonym do tapowania spróbuję teraz przepracować te drzewa, które znajdują się tak naprawdę gdzieś wokół naszych zabudowań. Na razie taka kolorystyka jeszcze troszeczkę błękitnawa, złamana lekko czernią. Troszeczkę możemy dodać tutaj do tej czerni na przykład turkusu ciemnego, ponieważ te zabudowania są jeszcze daleko, więc nie chciałabym, żeby one miały taki dosyć mocny, intensywny, jeszcze zielony, jasny kolor. Niech one jeszcze będą takie lekko błękitnawe. Dobrze, i leciutko jeszcze delikatnie odrobinę takim jaśniuteńkim błękicikiem spróbuję rozświetlić troszeczkę tym tapowaniem, tak gdzieniegdzie jeszcze nasze drzewa od góry, pokazać, że to światło od góry jest silniejsze. Można w ten sposób też ładnie urozmaicić te zielenie. Dobrze, i nawet końcówką szpachelki gdzieś przy tych większych drzewach możemy gdzieś nawet leciuteńko wydrapać sobie jeszcze jakieś elementy, na przykład pni. Dobrze, domalujmy sobie odrobinkę tutaj jeszcze tej żółcieni wokół naszych domków, z drobinką ochry również. Przejdziemy tutaj taką troszeczkę ciemniejszą partię, czyli zdecydowanie też więcej ochry chciałabym tutaj dać. Niech ten kolor nam się wzmocni, ten, który idzie w naszą stronę.
od razu możemy też tutaj dorzucić troszeczkę tego koloru więcej. Poparcie omijam na razie cały czas dziewczynę, ten płotek od mostku. To wszystko nam się później pięknie ze sobą naprawdę połączy, a na razie robię takie podkłady kolorystyczne. Wszędzie tam, gdzie ten kolor gdzieś nam się pojawia, już po prostu mogę go dać. Tutaj będzie dróżka, taka piaskowa, więc jak najbardziej ta ochra tutaj przyda nam się w takim pierwszym podkładzie. No dobrze, farby jest całkiem sporo. Teraz możemy sobie takim pędzlem, popatrzcie, śmiesznym wachlarzykiem troszeczkę przepracować nad pokazaniem tutaj, że tu rośnie jakieś zboże. On ma takie bardzo, bardzo, popatrzcie, cieniuteńkie włoseczki i to bardzo efektownie wygląda, tylko no, oczywiście ważne jest, żeby sporo było farby, żeby było czym nim przepracować. Na tym ciemniejszym tle ciut po prostu jaśniejsza farba i już jest taki bardzo ładny właśnie efekt poparcia tego żyta. Tutaj musimy szpachelką nałożyć sobie troszeczkę więcej farby, żeby ten pędzelek miał w czym popracować. I również możemy wykonać taki szybki efekt. Dobrze, stwórzmy sobie teraz taki pierwszy podkład ciemny pod nasze drzewa. Możemy do tego celu użyć na przykład takiego właśnie pędzla nylonowego, płaskiego. Używaliśmy je podczas malowania wody i nieba. Czarny kolor, do tego ciemna zieleń i odrobinę turkusu, który jest taki ciemny, mocny. Da nam to wszystko taki dosyć, popatrzcie, głęboki, ciemny kolor, ale nie czarny. Troszkę wody, żeby nam się płótno ładnie wchłonęło. I tutaj aż do samej naszej dziewczyny pojawi nam się ten ciemny, ciemny podkład. Dobrze, i tutaj, moi kochani, właśnie na tym miejscu, gdzie mamy taki ciemny, ciemny podkład, pojawią nam się drzewa. Dobrze by było teraz szpachelką powyciągać troszkę pni, troszeczkę gałęzi, ponieważ to jest jeszcze mokre, a podkład pod spodem jest zdecydowanie jaśniejszy, więc możemy takie jaśniejsze po prostu gałęzie wydawać.
Teraz wprowadzamy sobie jaśniejsze elementy. Na razie możemy robić to jeszcze szpachelką. Połączę sobie troszeczkę żółci, odrobinę takiego jasnego turkusu, jasnej zieleni do tego. Zrobię taką mieszankę, odrobinę bladego różu na przełamanie koloru i takie jaśniejsze elementy wprowadzam sobie tutaj, popatrzcie, od góry. Kolor pojawił mi się bardzo piękny, ponieważ dużo wspólnego ma przez turkus również z niebem, więc te końcówki wyglądają tak bardzo, bardzo realistycznie. Po wprowadzeniu różu mamy również bardzo ładny łącznik z niebem w zestawieniu kolorów. Na razie jeszcze część tych elementów będzie się ze sobą łączyła, oczywiście tam, gdzie chcemy, ponieważ pod spodem mamy mokry, ciemny podkład, ale zwróćcie uwagę, że gdyby to była sama czerń, tu stworzyłby się już zwykły szary kolor. Natomiast przez to, że dodatki do czerni były w postaci zieleni, turkusu, to tak naprawdę przy rozrzedzaniu i rozjaśnianiu mamy w tym momencie do czynienia po prostu z piękną, głęboką, ciemną zielenią. No i tutaj będzie mocno oczywiście to wszystko kontrastowało, moi drodzy, ponieważ jest to już taki bliższy nam plan. Te drzewa w zasadzie są najbliższe nam, więc one mają prawo już mieć więcej mocniejszego i koloru, oczywiście i kontrastu. Niech one przybiorą nam różne ciekawe kolory, odcienie, tam gdzie świeci się słoneczko, niech one będą bardziej żółte, z jasnymi zieleniami mocniejszymi połączone. Możemy teraz to wszystko jeszcze ładnie przepracować, przetapowując to delikatnie pędzlem. Możemy używać do tego celu tak naprawdę różnych pędzli. Tu jest i tak sporo farby. Ja teraz wziąłem sobie taki płaski, po prostu nylonowy pędzelek, którym tak delikatnie po prostu chcę naruszyć samą strukturę szpachelki, żeby te drzewa pasowały mi bardziej tutaj do całości. Jednak samą farbę łatwiej mi się nakładało szpachelką, ponieważ tutaj był niewyschnięty jednak ten podkład i aby nałożyć na ciemny podkład taką bardzo jasną farbę, trzeba jej dać dosyć sporo i sprawić, żeby nie zdążyła jeszcze połączyć się całkiem z tym ciemnym tłem. Więc do tego celu akurat idealna jest oczywiście szpachelka. Do wielu rzeczy stąd można będzie jeszcze wracać, kiedy obraz już będzie zupełnie suchy. Wtedy będzie łatwiej wykonać różnego rodzaju dodatkowe czy tapowania, albo na przykład jakieś przecierki, laserunki. To wszystko są techniki, które wymagają jednak suchego podkładu. Taki pędzel należy dosyć często wycierać, pamiętajcie, bo on tutaj na tych ciemnych podkładach dosyć szybko, mocno się nam również może zabrudzić. No dobrze, myślę,
myślę, że na razie możemy zostawić już sobie do schnięcia to drzewo, będziemy jeszcze do niego wracać. Natomiast popracujmy sobie jeszcze teraz chwileczkę tutaj nad brzegiem, wprowadzając takie pierwsze ciemniejsze trawy. Robię to taką ciemną, zgniłą zielenią. To jest taki kolor pomiędzy zielenią, troszeczkę brązem. Jest na pewno zdecydowanie tutaj ciemniejszy i wprowadzi nam od razu jakieś ciekawe, poparcie elementy traw, które będą zacienione. Od samego dołu możemy wprowadzić więcej tego koloru, który tutaj mieliśmy przy podkładzie, czyli czerń z ciemną zielenią i z turkusem. I zobaczcie, dzięki takiemu zabiegowi w zasadzie już tutaj mamy troszeczkę tak do czynienia z pierwszymi podkładami takiego mocnego cienia. Tutaj też pojawią nam się za chwilę, pojawi się roślinność. Też wprowadzę od razu troszeczkę tutaj, popatrzcie, już pierwszej takiej ciemniejszej zieleni. To samo tutaj. Tutaj musi pojawić się mocny cień, także śmiało wprowadzamy sobie już taką mocniejszą nieco kolorystykę. I od razu troszeczkę wyjścia tych traw w stronę wody. To wszystko będzie tutaj jeszcze, kochani, w trawach na tym pierwszym planie. Tutaj naprawdę sporo tej głębi, sporo tego kontrastu, więc śmiało możemy całe to miejsce naprawdę na razie zamalować na taki mocno ciemny kolor. Zobaczcie, każdy kawałek po kolei, każdy element, który jest w jakiś sposób przepracowywany, buduje nam tutaj tak naprawdę cały obraz, całą naszą historię. Pierwsze wyjścia już tutaj traw. Troszeczkę jaśniejszych, gdzie odcieni, pokażemy różnorodność oświetlenia tej roślinności. No i tutaj zdecydowanie jeszcze jaśniej, bo mamy oczywiście do czynienia tutaj z fragmentem lądu, który oczywiście będzie cały w pięknych trawach. Mamy tutaj łąkę całą pięknie ukwieconą, mnóstwo na pewno ziół na niej rośnie, ciekawych generalnie roślin i traw. Więc też różne oczywiście odcienie tej zieleni na początek. Tutaj też troszeczkę mocniej wzmocnimy kolorystykę. Tutaj pojawią nam się oczywiście trawy. Niektóre podłamane, przechylone, tak żeby wszystko wyglądało jak najbardziej naturalnie. To na razie są wszystko jeszcze podkłady, które będą musiały sobie troszeczkę podeschnąć oczywiście, żeby móc wrócić do nich i wykonywać różnego rodzaju szczegóły. I jeszcze z tym cieniem tutaj zdecydowanie.
Pierwsze wszystkie kolory zostały już położone. Teraz będziemy przechodzić już powoli do pracy nad samą postacią i mostkiem. Musimy położyć również taką pierwszą kolorystykę. Będziemy pracować teraz nieco mniejszymi pędzelkami. Popracujemy sobie chwilę nad skórą, czyli kolor fleszu przede wszystkim, ale z lekką tą żółcią jasną i bielą. Zawsze również należy zwracać uwagę, w jakiej kolorystyce, w jakim otoczeniu znajduje się nasza postać, bo ma to ogromny wpływ również na oświetlenie nawet samej cery. Postać jest rozrysowana, więc wiemy już co robić. Tutaj fragmenty rączek, łokci. Dziewczyna ma ręce przed sobą. Tutaj mamy do czynienia z takim efektem, w zasadzie gdzieś tylko fragmentem pokazania tak naprawdę twarzy, więc delikatny oczodół, dosłownie fragment zasugerowanego nosa, bródka, kawałek ucha tutaj zdecydowanie widzimy, no i włosy. Włosy zróbmy jej w naturalnym, jakimś brązowym kolorze z jaśniejszymi odcieniami. Więc troszeczkę użyjemy tutaj ochry jaśniejszej. Myślę, że troszkę skrócimy jej główkę od góry, żeby nie była za wysoka. Myślę, że będzie na pewno tak zgrabniej to wyglądało, więc możemy troszeczkę tą ciemną zielenią tutaj jeszcze delikatnie ściąć. Dobrze. Jasna żółć. Od góry słońce zawsze mocniej oświetla. Sobie jakiś pędzelek z nieco mocniejszym włosiem, tak żeby mocniej pokrywało jednak płótno. Myślę, że ten będzie troszkę lepszy. To, jakie pędzelki mamy w danym momencie, jakich używamy, również ma bardzo duże, pamiętajcie, znaczenie. Jeśli czujecie, że w danym momencie malowania ten włos pędzla nie pozwala nam na to, aby dobrze nałożyć farbę i zostają takie fragmenty pustego płótna, to należy oczywiście zmienić go na jakiś z nieco twardszym włosem. Malujemy sobie warkocz. Dobrze, teraz jeszcze troszeczkę przyciemnię go w niektórych miejscach, tak żeby ta fryzura nabrała nam głębi. Włosy zawsze powinny być pocieniowane podczas malowania. Nawet bardzo jasne blondynki, kiedy malujemy im włosy, również musimy pokazać najpierw cień, a dopiero później widać na tym silne światło.
Dobrze, niech sobie włosy chwilę nam wyschną. Skupimy się teraz na ubraniu. Biała bluzeczka. I ta biel musi mieć troszeczkę różnych oczywiście cieni w sobie, ale z reguły przy bieli najłatwiej jest zastosować jakieś cienie w formie różnego rodzaju błękitów. Wówczas ta biel rzeczywiście najbardziej z reguły naturalnie wygląda. Jakieś błękity, odcienie takich lekkich beży czy szarości. Oczywiście wszystko zależy od otoczenia. Ale ponieważ tutaj oczywiście niebo, woda są błękitne, jak najbardziej możemy te błękity zastosować również i tutaj w odcieniach. I sporo bieli. I sukieneczka. Malujemy spódniczkę też na razie w takich jasnych odcieniach. Wprowadzimy troszeczkę szpachelki do tego. Troszeczkę takiej ciemnej zieleni z czernią. Pokażemy tutaj wiązanie fartucha. I fragment tego fartuszka tutaj jeszcze z przodu. Tak leciutko będzie zachodził tutaj na tą jej spódniczkę.
moi kochani, myślę, że dziewczyna też powinna sobie odrobinę podeschnąć jeszcze, zanim wrócimy do niej. Pokażę tutaj gdzieś dosłownie tylko fragmenciki jej stóp w takim jaśniejszym kolorze, które zupełnie będą gdzieś tam schodziły sobie w strefę cienia. I bierzemy się za płotek. Ciemny brąz, odrobina czerni. Najpierw taki pierwszy podkład wykonamy. Też jeszcze będzie zdecydowanie ciemniej. I szpachelka. Tym razem większa, taka, która stworzy nam od razu możliwość wejścia tutaj w bardzo takie cienkie poparcie proste linie, tak aby zbudować sobie tutaj te fragmenty drewna i pokazać jego taką ciekawą strukturę. Włączamy sobie w tym beżu takim gotowym. Możecie oczywiście stworzyć sobie taki kolor, dodając do ciemnego brązu bieli. Wyjdzie bardzo tak naprawdę podobny odcień. Szpachelka jest naprawdę bardzo długa. Trzeba ją tak manewrować, żeby tylko tam, gdzie chcemy pokazać, wchodziło. Zobaczcie, ona tutaj nawet na te różne dodatkowe elementy niepotrzebne może nam wtedy wejść, więc jeśli będziecie mieć problem, no to można wziąć zawsze mniejszą szpacheleczkę. Dobrze, moi kochani, proponuję na tym etapie wysuszyć sobie wszystko, ponieważ praca jest jeszcze tak mokra, dosyć dużo jest różnych elementów, grubych farb i ciężko będzie nam w tym momencie przytopować, wrócić do czegokolwiek albo pokazać szczegóły. Więc suszymy pracę i za chwilę wracamy.